tym filmie zobaczycie prezentację oraz podstawową konfigurację alarmu bezprzewodowego SADLink SL GSM 10C. Zapraszam do oglądania. Jest to kompletny zestaw do budowy bezprzewodowej instalacji alarmowej. W podstawowej konfiguracji zestaw kosztuje 153 zł. Ja dokupiłem jeszcze dodatkową czujkę i zestaw wyszedł mnie 188 zł brutto wraz z przesyłką. Centrala alarmowa zawiera moduł GSM. Ma wbudowany akumulator i komunikuje się w języku polskim. W zestawie oprócz centrali znajduje się bezprzewodowy czujnik ruchu PIR, bezprzewodowy czujnik otwarcia drzwi, okna z baterią, dwa piloty 433 MHz, syrena dźwiękowo-świetlna przewodowa, zasilacz sieciowy 12V, Starter Plus o wartości 5 zł. Dodatkowo są jeszcze dwie tabliczki z napisem Obiekt chroniony. Czujka ruchu PIR posiada w zestawie baterię 9V. Zasięg pracy do 8 metrów. Obszar detekcji 60 m². Kąt widzenia 110 stopni. Zasięg transmisji w otwartym terenie do 80 metrów. Bezprzewodowy magnetyczny czujnik otwarcia drzwi lub okna. Kontaktron. Czujnik posiada baterię 12V. Czujnik składa się z dwóch części nadajnika oraz magnesu. W momencie oddalenia od siebie dwóch części zostaje wywołany sygnał alarmowy. Pilot z przesuwaną osłoną przycisków ma 4 funkcje: uzbrojenie alarmu, rozbrojenie alarmu, uzbrojenie domowe oraz wzywanie pomocy SOS. Sygnalizator dźwiękowo-świetlny. Głośność syreny to 110 dB. Instrukcja jest w języku polskim. Są w niej szczegółowo omówione wszystkie funkcje alarmu. Centralka SL GSM 10C może obsługiwać do 70 czujek bezprzewodowych podzielonych na 7 stref po 10 czujek. Można także podłączyć 3 czujki przewodowe. Gniazdo karty SIM. Kartę Playa, którą tu widzicie, nie sprawdziła mi się. Lepiej użyć jest kart Plusa lub T-Mobile. Kartę należy wcześniej zarejestrować i aktywować.
Nie powinna mieć ona PIN-u ani włączonej poczty głosowej. Po włożeniu karty SIM podłączamy syrenę przewodową. Następnie włączamy zasilanie centralki. System rozbrojony. A na koniec przełączamy wyłącznik baterii na ON. Ta kolejność jest bardzo ważna, ponieważ gdy włączymy zasilanie, a następnie włożymy kartę SIM, baza może ulec uszkodzeniu. Aby dodać piloty, naciskamy krótko przycisk Set. Wejście do ustawień. Kodowanie pilota. Postępujemy według komunikatów głosowych. Kodowanie zakończone. Kodowanie pilota. Kodowanie zakończone. Kodowanie pilota. Gdy już wszystkie piloty są dodane, znowu krótko naciskamy przycisk Set, Kodowanie czujki. aby zakodować czujki. Kodowanie zakończone. Kodowanie czujki. Do każdej strefy może być zakodowanych do 10 czujek. Kodowanie czujki. W tym przypadku kodujemy po jednej czujce do 3 stref. Kodowanie zakończone. Kodowanie czujki. Kodowanie czujki. Powtórz kod. Powtórz kod. Kodowanie zakończone. Kodowanie czujki. Z programowania wychodzimy naciskając kilkukrotnie przycisk Set. Kodowanie czujki. Kodowanie czujki. Wyjście z ustawień. System uzbrojony. System rozbrojony. Centralka ma wbudowaną baterię, dzięki czemu możliwa jest praca alarmu nawet podczas braku zasilania do kilku godzin. System uzbrojony. System rozbrojony. Do współpracy z alarmem przeznaczona jest aplikacja iAlarm. Jest ona w języku angielskim i jest do pobrania ze sklepu Google Play lub App Store. Można jednak zaopatrzyć się i zainstalować aplikację w języku polskim, ale jest ona do pobrania nie ze sklepu Google Play czy App Store, lecz z tej strony, którą tu widzicie na ekranie. Po zainstalowaniu aplikacji w smartfonie dodajemy i konfigurujemy alarm. Alarm nazwany, a numer SIM wprowadzony w aplikacji. Z centralką możemy porozumiewać się jednak na kilka sposobów, na przykład dzwoniąc do niej.
1, 2, 3, 4 to domyślne hasło operacyjne, które należy później zmienić. 1, 2, 3, 4. Naciśnij 1, aby uzbroić, 2, aby rozbroić, 3, aby monitorować, 4, aby nawiązać rozmowę. System uzbrojony. W aplikacji zrobimy to samo, naciskając odpowiednią ikonę. System rozbrojony. System uzbrojony. Zamiast wpisywania skomplikowanych kodów w telefonie, możemy za pomocą aplikacji ustawić telefony, na które ma przychodzić powiadomienie alarmu, a także dostosować inne opcje alarmu do swoich potrzeb. Tu zmienimy hasło operacyjne oraz hasło programowania. W zakładce Inne funkcje możemy m.in. włączyć krótki sygnał dźwiękowy syreny przy uzbrajaniu i rozbrajaniu alarmu. Aby zaprogramować różne funkcje w centralce alarmu, wymagane jest hasło programowania. Są to 4 ósemki. Domyślne hasło należy zmienić na swoje. Z kolei hasło operacyjne 1, 2, 3, 4 wymagane jest podczas uzbrajania, rozbrajania, monitorowania oraz interkomu. System rozbrojony. System uzbrojony. Gdy wystąpi zagrożenie i uruchomi się alarm, zostaną wysłane powiadomienia do telefonów, które były wcześniej zapisane w centralce. Strefa 1. Alarm drzwi. Gdy uzbroimy alarm w trybie alarmu domowego, domyślnie bezprzewodowe strefy ochronne 1 i 2 nie uruchomią alarmu. System uzbrojony. Dopiero naruszenie stref od 3 do 7 ten alarm uruchomią. Uzbrajać i rozbrajać alarm możemy także za pomocą SMS-ów. Używamy do tego celu hasła operacyjnego, domyślne to 1, 2, 3, 4, System uzbrojony. a następnie wpisujemy cyfrę 1, jest to uzbrojenie, lub cyfrę 2, rozbrojenie. Na końcu dajemy hashtag i wysyłamy. System rozbrojony. W tym filmie przedstawiłem tylko niektóre podstawowe funkcje centralki alarmu SADLink SL GSM-10C, dzięki której możemy stworzyć kompletny i prosty w obsłudze alarm bezprzewodowy do domu. Na koniec przedstawię jeszcze procedurę przywracania ustawień fabrycznych. Przy wyłączonej centralce naciskamy klawisz SET. Następnie włączamy zasilanie. W ciągu 5 sekund zapalą się wszystkie lampki LEDowe, a baza wyda komunikat system rozbrojony.
Wtedy wszystkie lampki LED zgasną System rozbrojony. i należy zwolnić przycisk SET. Wszystkie ustawienia zostały wyczyszczone. Dziękuję za uwagę.